Szwecja. Wokół polityki mało którego państwa urosło aż tyle mitów. I o tych mitach chcemy porozmawiać. Marcin Chmielowski, zapraszam na Wolność pod ostrzałem. Szwedzki model gospodarczy wzbudza spore kontrowersje. Bywa podawany jako przykład sprawnie działającego państwa dobrobytu, które skutecznie redystrybuuje zysk wytworzony przez swoich obywateli. Wielu komentatorów uważa, że taki model jest nie tylko potrzebny w Polsce, ale też możliwy do zastosowania. Ale spójrzmy nie tylko na to, co widać, ale też na to, co na pierwszy rzut oka jest ukryte. Na koszty szwedzkiego państwa dobrobytu. All established parties in the parliament likes the welfare state of today. No one wants to abolish it or, make very drastic cuts in the welfare states. So all established parties still support the system we have today. Although the right-wing parties want to make some more changes if you compare with the Social Democrats. What we're discussing right now is the cost of the welfare state. It is getting very, very expensive to have those very beneficial social security systems together with a labor market that isn't working. So you have a lot of people who are not educated enough to fit the jobs of the labor market, and that in combination with very high wage levels make them never enter the labor market at all, and that puts huge pressures on the very generous welfare state that Sweden's got. Bardzo hojny system świadczeń socjalnych to ten element dzisiejszego krajobrazu politycznego i ideowego Szwecji, który na pewno zaskoczyłby jej niegdysiejszych mieszkańców. Z perspektywy krótkiego ludzkiego życia nie widać tego, że Szwedzi, aby mieć co dzielić, najpierw musieli wypracować swój kapitał. W czasie, kiedy Rzeczpospolita obojga narodów chyliła się ku upadkowi i kiedy Polacy w XIX wieku walczyli o jej odtworzenie, Szwedzi mogli w spokoju rozwijać swoją kapitalistyczną i wolnorynkową gospodarkę. Dla nich dzisiejsza debata o kosztach państwa dobrobytu byłaby niedorzeczna. Z perspektywy czasu mogłoby się wydawać, że Szwecja i państwo dobrobytu to właściwie jedno i to samo, właściwie od zawsze. Tymczasem Szwecja bardzo szybko rozwijała się w latach 1870-1936 i wtedy była bardzo wolnorynkowym państwem. Szwedzcy teoretycy wolności, wolnego rynku, wolnej przedsiębiorczości, wolnego gospodarowania w niczym nie ustępują i nie ustępowali ich brytyjskim, bardziej znanym kolegom. If we start in the 18th century maybe, where Sweden was one of the poorest countries in Europe, in backdrop with hardly any industrialism and quite poor with a lot of corruption and so on. It started with ideas, and I could mention Kydenius, for example, which is sometimes is called the Adam Smith of the Nordic countries. We started with ideas that you should, the economy would work better if you let people do what they thought was right, and to keep government influence at the minimum, which was very much contrary to the ideas at the time. Oświeceniowe idee, połączone z wyjątkową na globalną skalę etyką pracy naszych sąsiadów zza Bałtyku, zaowocowały doskonałym plonem, jakim jest szwedzki kapitalizm. Dość powiedzieć, że realizacja zamierzeń wolnorynkowej ekonomii wspartej racjonalną filozofią pozwoliły wydobyć Szwecję z biedy i przenieść ją do grona najbardziej sprawnych gospodarek świata. My tak mocnych tendencji liberalnych nigdy u siebie nie mieliśmy. Ale nie tylko osobliwa tradycja intelektualna utrudnia porównywanie Szwecji z Polską. Szwecja ma też specyficzną historię, która pomogła się jej bogacić. Kiedy mówimy o względnym dobrobycie w Szwecji, powinniśmy pamiętać przede wszystkim o specyficznej szwedzkiej historii. Mówimy o kraju, który ostatni raz był okupowany w XVI wieku, a ostatnią wojnę toczył z Napoleonem. To zupełnie inaczej niż Polska, kraj, który właściwie co kilka dziesięcioleci musiał odbudowywać się od zera i stawiać swoją gospodarkę też od zera.
Szwedom łatwiej jest redystrybuować bogactwo, bo zwyczajnie je mają. Tutejsze szanse na akumulację kapitału były wyższe niż u nas, a kapitał to przecież bogactwo, które później ewentualnie można podzielić. We had several free market reforms in the beginning of the 1900s, where we introduced the freedom of trade, where we had a very low tax pressure, a tax pressure of maybe 8-10%. And all of those things made Sweden actually rich and made it able for companies to produce stuff and sell it abroad and increase the wealth of our nation. Now we seem to have forgotten about this, and all politicians do is, talk about how to raise taxes or how to, create an equal or just society, whereas the tools for that really lays in free market reform. Co takiego stało się w Szwecji, kraju dawniej wolnorynkowym i wynagradzającym przedsiębiorczość? Jeszcze w latach 50. udział podatków w produkcie krajowym wynosił tylko 21%. Ale już wkrótce miał zacząć rosnąć. Przez kolejne 30 lat przychody podatkowe rosły o prawie 1% PKB każdego roku. Do tego doszła zmiana mentalnościowa. Pokłosiem przewartościowań społecznych i wchodzenia do polityki pokolenia 68 był ostry skręt w lewo szwedzkiej sceny politycznej i pomysł realizacji jakiejś formy trzeciej drogi, krzyżówki kapitalizmu i gospodarki centralnie planowanej. Początek szwedzkiego państwa dobrobytu wcale nie jest więc taki odległy w czasie. W tej chwili państwo dobrobytu zdaje się być oficjalną ideologią społeczno-polityczną Szwecji. Zamiast dawać wędkę, coraz częściej daje rybę. The welfare state is basically everything in Sweden. It's you might call it the religion in Sweden. It's been an extremely dominant idea philosophically and politically for about 100 years now, almost 100 years. Mm-hmm. So there's basically very few things in Sweden that is not touched upon by the welfare state and the welfare state ideology. W 1975 roku Szwecja była czwartym najzamożniejszym krajem świata. W połowie lat 90. była już poza pierwszą dziesiątką, w okolicach 14 miejsca. Kiedy inni się bogacili, Szwedzi rozwijali politykę wysokich podatków. Przeważnie zresztą trudnych do zauważenia i mniej bezpośrednich. To dlatego połowa Szwedów uważa, że podatki kosztują ich około 30% dochodu. W rzeczywistości kosztują ich około 65%. Także szwedzka przedsiębiorczość mocno ucierpiała w wyniku przesunięcia modelu gospodarki w kierunku etatyzmu. Pomiędzy 1950 a 2005 rokiem populacja Szwecji wzrosła o 1 000 000, ale nie wystąpił właściwie żaden wzrost miejsc pracy w sektorze prywatnym. Ich liczba utrzymywała się na stałym poziomie. Rosło za to zatrudnienie w sektorze państwowym, opłacanym z podatków. Także za środki z podatków państwo stara się zapewnić coraz więcej usług. Nie zawsze jest to ekonomicznie możliwe. Problem is that you can't have unlimited access when it's publicly financed. It has to be rationed. And I think that's really where we are in the debate right now, especially in healthcare, that people are beginning to understand that they've been promised complete access. They've been saying, that this is free. It's not free, obviously, with the taxes that we have. We have the highest marginal taxes in the world. But we still have to wait for months and months and months to get the operations that you need. And that's why we see private insurance as getting more and more popular as well. To, czego moglibyśmy i powinniśmy zazdrościć Szwedom, niekoniecznie jest tym, czego lewica chciałaby, abyśmy im zazdrościli. Szwedzka układanka jest bardzo skomplikowana i warto przyjrzeć się jej różnym, bardzo różnym elementom. Ważnym elementem tej układanki jest szwedzki kapitalizm. Właściwie to najważniejszym, gdyż to właśnie on utrzymuje szwedzkie państwo dobrobytu. To oczywiście ma swoje umocowanie w szwedzkiej historii i mentalności. Zaufanie do siebie nawzajem pozwala Szwedom skuteczniej pracować. Niestety, pozwala też ich własnemu państwu skuteczniej ściągać z nich podatki. There has always been a kind of pro-business mentality in Sweden, although there
the taxes are very high in general, but the taxes are more on labor and consumption rather than on businesses. So we have a 22% corporate tax, for example, 30% on capital gains, and there's also a sense of very benevolent culture in terms of doing business, because the transaction costs are very low. We have a tradition of high trust. For example, according to World Value Survey, I think Sweden is the highest trust country in the world, with about 60% of the Swedish peoples will say that they trust strangers, for example, and that's very conducive, obvious, to growth and to doing business. W Szwecji naprawdę łatwo jest założyć firmę. Podatki są przejrzyste, a urzędnicy są pomocni. Tak jest jednak tylko na początku. Duże firmy mają w Szwecji naprawdę duży problem. Well, the bureaucracy in Sweden is, in some senses, it's efficient. I mean, having to do with the Swedish tax authorities, for example, the problem is that the taxes are super high. Personally, as a business person, I've never had much problem getting the proper service from their standpoint. They answer the phone quickly. It's easy to get information about the things they give you information about. So the bureaucracy is generally efficient in Sweden. It's also, for example, easy to start a company. It only takes a day. You can do it online. It's a very smooth system in some ways. So it works really well on its own premises. There are certainly some factors that makes it interesting to start companies here. Mostly, I think, the people. So there's kind of a human capital here, with educated people who have a good work ethic, for example. The education system seems to still produce some good people. There's a cultural environment in Stockholm, which I think is still creative and dynamic in some senses. But it's very, very hard to grow something big in Sweden. And there's many different technical reasons: taxes, regulations, restrictions on, for example, granting stock options to employees in newly started companies is very, very expensive. So basically, companies and employees can't afford to be co-owners of the companies. Szwedzki model państwa dobrobytu nie jest perpetuum mobile. Co kilka lat wymaga reform urynkowiających go, choćby tylko w dość ciasnej przestrzeni wyznaczanej przez konsensus głównych sił politycznych, akceptujących silny udział państwa w gospodarce. Nawet niewiele wolności pozwala oddalić wizję bankructwa i ponownie napędzić gospodarkę. Duży udział ma w tym szwedzki trzeci sektor wolnościowy, postulujący prorynkowe reformy. I think the freedom movement has been very, very important for changing the course of the Swedish development. Because I mean, if you look from the 1930s until the 70s, they were, the government were getting bigger and bigger, and the markets were more and more regulated. And so timber was created in the end of the 1970s when the employers' organization realized and the companies realized that it's going too far. The new Swedish model was establishing, and even though the state is handling quite a lot of money for health and education and so on, much of it is performed by private companies. So it's get the money and then hands it out to private schools, private hospitals, and so on, in order to because even the Social Democrats realized in the 80s that the efficiency was too poor in the public sector. Even though the tax rate is high in Sweden, a lot of it is handled by private companies in the end. So in order to get more efficiency, and compared to most countries, the private sector is less regulated, and we have more free trade than most other countries. Globalizacja pozwala na coraz łatwiejsze przeniesienie firmy za granicę i szwedzcy przedsiębiorcy chętnie z tego korzystają. Środowisko do prowadzenia biznesu w ich kraju stało się zwyczajnie trudne. Nawet pomimo tego, że co jakiś czas przeprowadzane są wolnorynkowe reformy, za jakiś czas wahadło etatyzmu wraca, a wysokie podatki niszczą rozwój. To poważny problem dla Szwecji, bo bez sprawnego sektora prywatnego sektor publiczny nie będzie miał zasobów potrzebnych do realizacji swoich polityk społecznych.
there are actually many people leaving Sweden, a lot more than people know, and especially in Sweden the topic is, I wouldn't say that it's taboo, but it's a topic we don't talk about a lot. We talk a lot about immigration, we don't talk a lot about emigration, but actually a lot of people are leaving. And the most famous example is business owners. So people starting companies, for example, lots of software companies are started in Sweden, but very few software companies become big in Sweden. Instead they move to Berlin, to London, to New York, to Silicon Valley and so on, and to all over the place. So a lot of projects get started here, but they don't get finished here, they don't grow big in Sweden. And of course that's due to the very hostile business climate. So there's a number of factors making it difficult running a company in Sweden, mainly of course the super high taxes. Wielu Polaków, widząc dobrobyt w Szwecji, marzy o tym, aby w Polsce był podobny standard życia. Nie widzą za to tego, że za każdym szwedzkim urzędnikiem stoi szwedzki podatnik, który płaci bardzo wysokie daniny po to, aby napędzić biurokratyczną machinę. Budowa państwa dobrobytu nie jest bowiem możliwa bez budowy zapewniającego ten dobrobyt sektora prywatnego, opartego o stare, dobre reguły gospodarczego liberalizmu. Ktoś przecież musi udźwignąć sektor publiczny i zawsze jest to sektor prywatny. So is it possible to transfer Swedish model to Poland? I would warn those who look to us for inspiration, especially in terms of what happens to what I think is your greatest competitive advantage, which is your work ethic. That the welfare state, if you look into the costs of the welfare state, one which I think is perhaps the most apparent one, is that you see that we now have larger and larger parts of our population who is not working. And that dependency on benefits is really becoming hereditary. So it's not just the people who are not working today. The same will probably be true for their kids. And I think this is a very heavy cost to take on for a society. And I think maybe the main argument why I would advise against, apart from the fact that is less free than a free market model. So that would be one. The other is perhaps to also beware of both sort of The Economist when they call it the next supermodel, or American Democrats are saying that, you know, they've seen the light in Scandinavia, because it's a mixed model. I would say it's a capitalist welfare state. There are good aspects, but they mainly have to do with the fact that we're basically a capitalist society. It's not about the welfare state. So don't believe everything that you hear. And in a mixed system, as ours is, it's always easy to cherry pick the parts that you like the best, but it won't give you an accurate picture. Szwedzki model państwa dobrobytu wcale nie jest realizowaną utopią, nie jest też wyjątkiem od ekonomicznej reguły. To bardzo kosztowny projekt, który nawet w samej Szwecji ma swoich zajadłych krytyków. Jego istnienie byłoby niemożliwe bez bardzo sprawnego kapitalizmu, który w Szwecji cały czas funkcjonuje, i to, czego my Polacy powinniśmy zazdrościć Szwedom, to nie są szwedzcy etatyści, tylko właśnie szwedzcy kapitaliści.